Cześć, z tej strony serialu to moi drodzy, czwarty odcinek z gry Sherlock Holmes, Zbrodnia i kara. No i moi drodzy, tym razem po ukończeniu sprawy Los Czarnego Piotra przenosimy się do sprawy drugiej pod tytułem Zagadka na torach. Zaczynamy. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. No dobra, mieliśmy krótką cutscenkę, gdzie się Sherlock wybiera. Wybiera się do Staffordshire. No i odwiedził nas Mycroft, jego brat. No i dowiedzieliśmy się o pewnej wesołej kompanii. No i o tych Państwu z pewnością usłyszymy przez całą naszą rozgrywkę i pojawią się oni na samym końcu. Dobrze, a mamy jakiś list. Sprawa groteskowego mordu kapitana Petera Careya, znanego najbliższym jako Czarny Piotr, znalazła swoje rozwiązanie. Dowód, jaki Scotland Yard otrzymał z zaufanego źródła, wystarczył, ażeby dowieść, iż winnym morderstwa Petera Careya jest jego były harpunnik Pablo Coventrao. Niestety sprawiedliwości nie stało się zadość. Coventrao został znaleziony martwy. Zmarł z przyczyn naturalnych, prawdopodobnie targany wyrzutami sumienia po dokonaniu tak okropnej zbrodni. Okej. To co mamy robić? Nic? No to Watsonie. Zbieramy się. A jeszcze zobaczymy. Biego. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Właśnie to. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. No już. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Tydzień później. Czyli pewnie już wracają. No co się stanie?
What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. No i mam naszą zagadkę. Co się stało z pociągiem? Zniknął? Rzeczy się tak samo nie rozpływają w powietrzu. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. No dokładnie. No to idziemy. Rozejrzyj się po okolicy. Mapa kolei. This map will be useful. Nottingham to London. Okej. A, no i zyskaliśmy tę mapę. No super. Jeszcze jest. Watsona? Co to Watson powie? Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible. Is it, Holmes? No, prawda. Dobra. Gdzie jest ten zawiadowca? Może chciałbym z nim pogadać, może on coś wie. First of all, let us examine the area where the train disappeared. No dobrze. Bardzo wcześnie. Słońce dopiero co wzeszło. Okej, to tutaj gdzieś widzieliśmy pociąg. This is the place where we saw the train vanish last night. I co, jechał i zniknął? To jest niemożliwe. A discarded item, possibly thrown from the train. Railway sleepers, nothing unusual. A tu coś jest, jakaś żółta maś. There are no tracks or to footprints ziemia on the jest, tak. ground. To nic ciekawego nie ma, tak na dobrą sprawę. Zobaczmy. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Przyszliśmy rano i nie ma co zbadać, tak naprawdę. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. Nie ma nic, nie ma śladów. Nic nie jest uszkodzone. Jakaś tam ziemia, butelki. Ale to nie daje nam, no nic, tak. No. Więc pojawił się i zawiadowca stacji, dobrze. Porozmawiajmy z nim. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Zniknął. No w sumie tego tak nie za bardzo widzieliśmy. Była mgła, były światła. A nic poza tym, więc tak na dobrą sprawę pociągu nie widzieliśmy. Okej, co my tu mamy? Coś tu się świeciło. Siwe włosy, no.
Co ty nie powiesz? Oznaka honorowego zawiadowcy stacji. Ślady ziemi. Czyżbyś coś grzebał? I obrączka. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. See you later, my good man. Co to wszystko? To się wiele nie dowiedzieliśmy. Co my tu mamy? Co to było za hall? Nawet, a nie, jest. Left luggage. Okej, ładunek. Torby Railway pocztowe. post bags. Nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, więc tak naprawdę po co tu wszedłem? To nie jest niemożliwe, że tu nic nie ma. No dobra, wychodzimy. Mieliśmy przejrzeć jakieś raporty zaraz. Gdzie one są? Jest train service. Sterta śmieci. This part is probably from a locomotive. Tak, stoi na stacji lokomotywa. An old locomotive bell. Ciężko, ogromna This jest. place serves as a storage area for the station. I pod z niej spływa tłusta oliwa. Cytując pewien wierszyk This part is probably from a pewnego autora. locomotive. Oczywiście liłam tuwim, tak. Ale tu nic nie ma tak naprawdę ciekawego. To gdzie on mówił, żebym ja sprawdził jakieś raporty, pani? Warehouse, no. Jest coś w tym składziku? Nic nie ma. Train service. Tego też nie mogę zobaczyć. Ale tutaj serio nic nie ma. Kurczę, no przesuń się. Waiting hall. Tu jest waiting hall. Okej, tę mapę wzięliśmy tutaj, tak? Ona się na pewno gdzieś przyda. On mówił o jakimś... Tu byliśmy. Teraz, coś tam było? Części zapasowe, okej, zbadajmy wszystko. Sterta śmieci, tu nic nie ma. Przesuń się, Watsonie. Tam jacyś ludzie są, pewnie z nimi nie mogę też pogadać. Okay, tu się kończy w ogóle świat. Jakieś drzwiczki. Są jakieś tory, ale tutaj pociąg nie dojechał. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. No. Zaraz. Tutaj był... Pociąg jechał stamtąd, dotąd. Tam jest Londyn, tak? Więc po co miałby ktoś tutaj szopę rozbierać? This road should lead to the town of Evesham. Evesham. No, a z Evesham do Londynu chyba, nie? Chyba dobrze rozumuję. Co my tu mamy? C. Wiele śladów. Ja widzę też podkowy. Ciężarówka jest. Owszem, ciężki pojazd. Naładowany czymś? Traces. Let's take a closer look. No, zmierzmy to. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. 2 metry. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Zaraz, coś mi tu nie gra. Tu są tory. Jakieś rozebrane. Wiechu. Tu już tak naprawdę nic więcej nie ma. Tak? Więc zawracamy stąd. No, rozebrana szopa. Po co, jak, dlaczego? Mam nadzieję, że się niedługo dowiem.
Tu nic nie było, tak? Jeszcze raz sprawdź. To wejdźmy tutaj. To pewnie tutaj jest to miejsce, którego szukałem. Ale wolę sprawdzić najpierw tyły. Ok, stół biurowy. Telegraf. Dobra. To jest na stole. Telegram. A new telegram. I think we should meet this, Mr. Robinson. Ej, nie zdążyłem przeczytać. Wiadomość do wszystkich stacji. Pan Robinson znajduje się na stacji Bridlington. Ok, dziękujemy za wszelkie zgłoszenia. Bridlington, no super. I tutaj kolejne. Here is the train set. Skład pociągu. Linia Nottingham, London, czy Londyn, no. Typ pociąg LNER, numer 324, skład lokomotywa, wagon z węglem, wagon pierwszej klasy, wagon pocztowy, wagon specjalny zamówiony przez pana Robinsona, wagon drugiej klasy. Wagon specjalny. Czyżby tam się znajdowało coś drogocennego? Telegraf. I coś więcej? Nic. No to wychodzimy. Porozmawiajmy z tym panem zawiadowcą o panu Robinsonie. Może ktoś wie, kto to jest za persona. Wagon specjalny. Albo najpierw o ten magazyn. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? Ukraść szyny? Po co? Żeby gdzieś przedłużyć? No to może być powiązanie z naszym pociągiem. Dobra, wagon specjalny. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. No i kto był pasażerem pociągu tak naprawdę? Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Stacja Bridlington. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Z pewnością wezmę See you later, my good man. swojego kaba, my good man. Lecimy do Bridlington. Czyli w sumie miejsca, w którym pociąg był najwcześniej. Okej, tutaj już szaro, buro i ponuro. Wchodzimy. Od razu tutaj. No zobaczymy, może coś znajdziemy. Włamiemy się. Railway post bags. Dobrze, wiem, widzę. A coś oprócz tego tutaj na stole nie leży? Nie leży. Tutaj jest warehouse. Otwarte. Zanim porozmawiamy z kimś tam, to wolę mieć znalezione jakieś poszlaki, czy coś w tym stylu. Nic tu nie ma, więc to w sumie nie wiem, po co tu przyszedłem. Okej, co się tutaj znajduje? Widać jakiś gościu. Zły pasażer. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. No, tak.
Taka Painter City, wiem jak się czujesz. W Polsce to jest norma. Okej, co ty tutaj masz? Koszula. No, gdzie jest ta koszula? Ubranie robocze. Czyli żaden specjalny. Żadna specjalna persona. Obrączka. Żonaty. I twarda skóra na rękach. Pewnie pisze czy coś w tym stylu? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Czy pasażer był, ten pan był przekupiony? Znaczy nie ten, tylko ten, co ich kazał wygonić? Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. No straszna łaza z tego konduktora, jak to pan mówi. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Hiszpanie. A co Hiszpanie robili tutaj? A to zapewne pan Robinson, widać jak siedzi. Cześć. Dziadu. Grubasie. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Ja ci dam Sherlock Holmes, ty. Bogolu. Australijski kapelusz. Ale brzuch. A, drogie ubranie, nie brzuch, no okej. Ciężki złoty pierścień, no. Bogol na 100%. Kapcie ze skóry krokodyla. Dobrze, no może jednak nam coś pan powie. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. No to powiedz mi coś o wagonie. Pewnie zaraz coś ukryjesz. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were traveling on the train last night. Dobrze, o, 3 opcje dialogowe się pojawiły. Zarząd firmy. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Barcazas z Chile. No dobrze, jaka była wartość? Pewnie dużo. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Bezcenna. No to już wiemy, dlaczego nasz pociąg się spóźnił. Pewnością jakieś tutaj szemrane interesy, walka może między firmami o taki drogi sprzęt. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype?
Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The No. ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barkazes Chilean company. Przypadek? Nie sądzę. Okej, mamy jakieś dedukcje. Czy możemy coś połączyć? Ci ludzie zostali w pociągu. Pociąg zniknął z ludźmi na pokładzie. Oho, mamy dwie dedukcje, które się wykluczają. Czy Chilijczycy zostali przez przypadek, że konduktor ich przeoczył? Czy dyrektorzy chilijskiej firmy Barkazes nie zostali przez przypadek? Konduktor wyprosił z pociągu wszystkich pasażerów poza Chilijczykami. Wydaje mi się, że to nie był przypadek. Zdecydowanie nie był to przypadek. Okej, no mamy tutaj do czynienia z pierdołą, a nie zawiadowcą. Na dobrą sprawę, to widać już po twarzy. No, Sherlocku, obróć się. Wejdźmy jeszcze tam i powoli zbliżamy się do końca odcinka. Nie kończ jeszcze. Nie no, muszę, bo już trochę dotrwam. Dobra, telegraf. I co, nic więcej? Zaraz. Dziura. Kartka. Oj, tajne rozkazy. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Ubezpieczenie dla Thomasa L. Robinsona na jego prototyp, nazwany autonomicznym generatorem elektryczności. A coś mi się język plącze dzisiaj. Polisa częściowa pokrywa stratę prototypu do 50% jego wartości. Maksymalna kwota polisy 15 000 funtów. Okres ważności polisy 1 rok. Odnawialna. 15 000 funtów. W tamtych czasach to, moi drodzy, bogactwo. Dobrze, zawiadowco. Gadaj. Czemuś ich wyprosił? Czemu w ogóle Robinsona wyprosiłeś? Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Najpierw profil postaci. Portret postaci. No, młody wiek. Czyste ubrania. Pewnie się stara o awans. Ale z takim zachowaniem to ty możesz dostać najwyżej wypierdziel z tej pracy, wiesz. Instrukcje dla zawiadowców, czyli z pierdołą musi się posiłkować. No i no, dużo piszesz, no. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Posiłkuje się tymi pomocami dla zawiadowców i taki mądry jest. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station.
Gówno prawda, człowieku, jesteś niedoświadczonym zawiadowcą stacji. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. To co tej wiadomości powiesz, no? What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Stacja kolejowa Chesterfield, ciąg linear numer 324 przybył przez 3 o 30 minut po północy, odjechał 35 minut po północy. Ewentualnie ktoś tu, ewidentnie ktoś tu nie umie pisać. Albo był pod wpływem czegoś. Ale o tym dowiemy się w następnym odcinku. No i cóż. Na tę chwilę dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie co robić. Zasubskrybujcie mój kanał, zalajkujcie film, no i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. Na tę chwilę dziękuję Wam, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!